freedom. We take the battle to them. Rise of Kingdom. Słuchajcie, dzisiaj sobie polecimy znowu z polskimi kulesami, znowu sobie sprawdzimy, jak im wychodzą walki w strefie 5, jak i tutaj w strefie też chyba 6, tam są walki w tym momencie chyba o przełęcz 7. Od razu sobie tutaj przyjrzymy, jak wyglądały raporty i też jak wyglądały statystyki tych królestw. Omówimy sobie 2732, omówimy sobie 3289, 3299, 3025, 2877 i 2205 to są królestwa, które w tym momencie są w KVK i no, walczą tam o swoje oczywiście jak najlepsze wyniki. Jak zobaczymy sobie tutaj, jeżeli chodzi o 2732, oni są w tym momencie tutaj w królestwie Nortumbii, czy jakby nazwijmy to koalicji, może Nortumbii. Oni mają sojusz tutaj z tymi czerwonymi, czyli chodzi o Mercia, walczą na Wessex i walczą na West Anglię, czyli jeżeli chodzi o taką wersję, nie wiem jak to nazwać, woda w naszym starym tym, no to jest po prostu koalicja East England. I tutaj te strefy pierwsze, czyli strefy 5 wyglądały no, naprawdę fajnie po tej stronie, bo tutaj było dużo walk, to chyba 3-4 gdzieś walk było. Jak sobie przyjrzymy tutaj na tą drugą stronę, tutaj niestety Mercia została troszeczkę wypchana, tak, tutaj, tu. Tak, tu Mercia została wypchana, jeżeli chodzi o Wessex. Wessex tutaj trochę zrobili swoje. No tu na Wessex jest dobre królestwo. Ja grałem z tym królestwem. To jest 2756. Grałem z nimi 2 KVK. No ciekawe królestwo, ale do pokonania. No i też tacy bardzo zdradliwi byli, jak grałem KVK 1, KVK 2. Dużo i tam to też król do nas, pamiętam, przychodził. No to jest takie dość królestwo, które no zapamiętam z ich takich różnych dziwnych akcji. No, ale wracajmy do 2732. Oni tutaj naprawdę wyszli nieźle, jeżeli chodzi o statystyki. Zaraz te statystyki wam pokażę, jak to wyglądało. Zobaczycie sobie, jacy tutaj gracze tutaj się najlepiej sprawowali. Od razu sobie może to sobie wrzucimy. Tutaj zobaczcie statystyki, no to Sonia, Anglia wygrała, jakby tak powiedzieć, pod względem kill pointów wychodzi, DKP wychodzi najlepiej. Już mają tyle samo co Nortumbia, o 30%, no ale tutaj wiecie, DKP to minimalnie na korzyść Nortumbii, no ale wiadomo, tu się nie to liczy. Liczy się strefa, która wygrała, tym bardziej, że ona daje dużo tam, jeżeli chodzi o no buffy. Wessex z Mercią, no to widzieliście, że tutaj troszeczkę walki inaczej wyglądały, one się szybciej skończyły, ale też nie ma dużej różnicy. Mercia tu naprawdę dała dużo od siebie, tym bardziej, że no, królestwo tam, które mają, jest w domenie zapisane, więc to też spowodowało troszeczkę taki taki rozjazd troszeczkę, że jednak do 2732 ma jako kamp, mają drugi kamp królestwo, które jest no, w takiej domenie, że tam bardziej farmy są zapisane. Ale przejdźmy sobie tutaj na statystyki, jak to wyglądało by Kingdom. Jak zobaczymy sobie na S Anglię, to tutaj 3004 zrobiło naprawdę niezłe cyfry. Ja to królestwo kiedyś pamiętałem, tylko nie pamiętam, czy to jest ten sam, to jest to samo królestwo takiego ziomka, który tam naprawdę dużo kasy wsadzał, ale też dużo kombinacji. Oni do nas migrowali na chwilę, on przed KVK zmigrował po 30 dniach. Był taki gość, który bardzo dużo wydawał pieniędzy i też tak dziwnie się zachowywał. Chciał też co każde MG dostawać, jak ledwo migrował. Dziwny ogólnie był ziomek. Ale jak popatrzymy sobie tutaj, no to te takie chyba najbardziej dwa królestwa, które to ciągnęły, no to 3004 i 2948. Jak popatrzymy na ich tutaj też całe DKP. Znowu w Nortumbii, no wiemy, że 1592 bardzo mocno ciągnęło tą strefę. To jest bardzo dobre KD. Z wieloma bardzo dobrymi kątami. 1592. Mają 10 milionów tutaj, jeżeli chodzi o DKP w rozpisce. Jak policzymy, to tam wiadomo, te wszystkie statystyki są najlepsi w DDAK, też najlepsi, jeżeli chodzi o T5. Drugie jest 2732, które zrobiło też dobry wynik. Moim zdaniem, jak na strefę 5, to mają niezły wynik. Jak popatrzymy, wiadomo, to nie jest poziom Nortumbii, ale też to nie są te same konta. 2179 też nie wyglądało to źle, jak popatrzymy. Tutaj jeżeli chodzi o DKP, no to minimalnie są lepsi od 2179.
Jak popatrzymy sobie tam na US, jak i Mercia, to widzimy, że tam 2,459 albo 2,965 górował. Tu jestem troszeczkę zaskoczony, bo myślałem, że 2,756 zrobi więcej. A tu wychodzi na to, że 2,756 naprawdę słabo tu wygląda. Chociaż są w seedzie A dalej. No ale tam różnie w tym KD się działo. Więc może po prostu nie mają graczy, albo 2,965 ma tylu dobrych graczy. Więc jak sobie przeczytać te statystyki, no to tu mamy wszystko jasne, kto, jak sobie coś działo. Jak popatrzymy sobie też na całe Kingdoms, tak, gdzie się jakie królestwo znajdują, to 1,592 jest oczywiście pierwsze, według DKP 3004 jest drugie, 2732 jest na 8 miejscu, jak porównamy sobie baj królestwa, więc tam gdzieś po środku, więc na pewno tutaj troszeczkę będą musieli jeszcze pokazać pazura w Kingslandach, żeby to przycisnąć i żeby poprowadzić, wiecie, tutaj zrobić też różnicę, nie? No bo jako drugie królestwo w danym kampie powinien troszeczkę moim zdaniem być wyżej, bardziej wspierać 1.592, no ale widzieliśmy, że 1.592 jest bardzo mocnym KD, tylko pytanie, czy dadzą sobie radę w Kingslandach, jeżeli na przykład Mercia w pewnym momencie pęknie. Ciężko jest powiedzieć na tą chwilę. Zaraz wam jeszcze pokażę raporty. Mamy jeszcze takie statystyki. Jeżeli chodzi o graczy. Najlepszy gracz 2732 no to oczywiście Ali. Ali jest nie do podrobienia, bardzo dobry gracz. Ale tak tu widzicie, większość jest tych graczy, które wiodą prym. Wiemy bajkadę. Ja to zobaczę, czy coś znajdę. Strony będę musiał to przewijać wszystkie. Tych stron chyba tu będzie. Jakoś to odrębnie zrobić, żeby raczej widzicie, da się. Nie chciało mi się, wiecie, tego przerzucić. Chciałem zobaczyć, jak tam wygląda ją per gracz 2732. Ale chyba zanikło. Wiem przez chwilę. O, 3-2. A nie wiem, teraz mi tylko tak posortował Aliego. Może to są gracze, którzy są jakby, wiecie, jeszcze poza Nopedi, tutaj zrobił też dużo. Chociaż coś mi się wydaje, że tutaj coś jest pokićkane w tym. Ale dobra, nie będę w to wnikał. Ja może po prostu tutaj nie umiem tym dobrze tak działać. No ale nieważne, po prostu chciałem sobie przejrzeć po prostu jak to wyglądało. Pewnie jakbym sobie posortował tutaj by Kingdom, no to by mi pewnie zaraz znalazło wszystko, że tylko na jedno królestwo jak to wygląda w tym KVK, więc. No ale KVK bardzo konkretne, nie będę mówił, że nie. Przejrzyjmy sobie tylko jeszcze tutaj. Miałem jeszcze parę takich testów duelów. Tu mamy od Aliego, jego rally na duży plus. Alex Nacki, Justynian na Alanorę Herakluszem. Jeszcze zobaczmy jak Pathhalk miał tutaj też ciekawy raport. Widzę, że porobił zdjęcia sobie jakieś. O. Teraz przejdziemy do innych, bo widzicie tutaj pokazują przełęcze jak to wygląda. Ale chyba tutaj żadnych już takich większych raportów nie mieliśmy. Jeszcze przejrzę testy duele. To jest Dark Dragona. Okej, też fajne. Tutaj co było? Piopakal, okej. Tutaj nie wiem, czy nie widziałem tego, jak oglądałem tam kiedyś na telefonie. Hu Aleksander. Tutaj jakieś rally Hu Aleksander puszczone na zamek. Tutaj teraz to co wcześniej. Tu mam też Willy Rocka. Willy Rock też fajne rally puścił. Scipio William.
Mam chyba kogoś o tam z sojuszu. Justynian Aleksander. Też dobre, jak widzicie, statystyki. Też mamy TFUSA. Justynian Aleksander na Eleonora Herakliusz na fort. Oni tam podpalali co chwilę dany jeden fort, bo tam ten forcik tam robił takie problemy z tego co widziałem, więc palili to na bieżąco. No, ogólnie wygląda u nich naprawdę to zacnie. Przejdźmy sobie może do królestwa, gdzie teraz wiem, że toczą się walki. W strefie tutaj 3025. Jak tu to tam wygląda? Tutaj akurat nie wiem, czy mam raporty z tego. Nie wiem, czy jakieś tutaj coś ciekawego, ale to jest klasycznie przepychane, ale tu widzę, że już im fajnie idzie, bo flagę postawili, teraz jest palona, czyli przepychają tą strefę. Czyli udało mi się postawić flagę. Dali jedną flagę, postawili swoją, nawet dwie postawili swoje. No i mają tutaj przewagę. Czy widzieliśmy, że po strefie piątej, że tutaj cała koalicja z 3025 sobie będzie dawała radę. No ale tak jak tutaj zobaczycie, te forty jeszcze się nie palą, ale już flagi postawili tak, żeby im wejść na teren. No to już jest duży plus. Jeszcze w pierwszy dzień, kiedy PAS 7, bo chyba dzisiaj jest pierwszy dzień, jak PAS 7 się otwiera, czyli 27 listopada, no to powiem, że bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie, że ta koalicja tutaj pała. Widać, że rewalk jest. No ja nie powiem, fajnie to się ogląda. Fajnie, prawdopodobnie tutaj woda będzie miała duże szanse na zdobycie gwiazdki 3025. Naprawdę fajnie. Przejdźmy sobie może, zobaczymy czy jakieś tutaj raporciki mam. Czy coś mi tam podesłali. Dzisiaj nie ma tylko Aliego. Nie, nic tam od taczki nie mamy. Niestety nie mamy nic. Na grupie też nie widziałem, żeby i chociaż poczekajcie. Julka. Przełęcz się otworzył. Niestety nie mamy. Ale możemy sobie tylko wyobrazić, że tu naprawdę dobrze chłopakom idzie, bo mają kontrolę. Widać, że open jest ich w tym momencie, więc i też tak się rozdzielają, widzicie, na parę grup. Dwie, więc trochę walk będzie. Przejdźmy sobie dalej na 2205. Jak im idzie, tam wie, że mogą być ciężary. Bo wiem, że tam jest dość mocne królestwo. Tutaj niestety ta strefa, tutaj window jest dość mocna. I mają tutaj jakąś przewagę, bo widać, że mają ściągniętą pas 7. Gdzieś widzą. Im jedną fortecę, drugą. Oj, ale tutaj widać, widzicie, że oni weszli im jakby tak. No, weszli im do strefy, jest już Julek. To jakby tak chyba ich jest, nie wiem czy jest chłopaków prime time, ale to tak wygląda, że to Dezit dość mocno ciśnie tu. Widać, że jednak mają kontrolę, więc no 2205 znowu trafi troszeczkę na ciężkie kawałka. Tam zobaczymy do 2877. Też to bardzo potrafią powalczyć chłopaki i dziewczyny. Ale tutaj widzimy, że kontrola jest, pas 7 jest. Widziałem wcześniej na telefonie, że to rally szło na ten pas. Wypuszczali Seta Wnewski i Justynian. Nie pamiętam, co było na garnizonie. Nie mam z tego rally, ale wiem, że tutaj jakby no, trzymają to. No, tutaj czy coś planowali, żeby palić im forty? Nie. Tu będzie takie, wiecie, bardziej mi się zdaje defowanie i uzupełnianie przełęczy. Żeby jak najdłużej wytrzymać. Zresztą mają, widać, widzę, tak patrzymy, tutaj mają chyba więcej nawet. No, chyba mają nawet więcej graczy niż przeciwnik, więc w każdej chwili jakby chcieli pusznąć, to by pusznęli. A z drugiej strony po co? No, pas 7 to puszowanie czasem, jeżeli przeciwnik się dość mocno woli, to broni, to nie ma sensu. Tutaj widzicie, że nawet zabudowali 4 fortami.
Najważniejsza będzie walka tu. Ja to zawsze mówię, potem 2-3 dni potem są walki tutaj w Kingslandach, więc to są najważniejsze moim zdaniem walki. Zobaczymy, jak oni sobie tutaj poradzą. Ale mi się wydaje, że 287 naprawdę ma dużo szans. To nie wiem, jak tutaj ta prawa strona sobie, jak tam wygląda, jeżeli chodzi o walki i kto tam przeważa, ale naprawdę wygląda fajnie. No i ta mapa, powiem wam, że też nieźle wygląda. Jest dużo przejrzyściej i łatwiej się to ogląda. Muszę zobaczyć nawet, jak tu wyglądają takie najlepsi, jak tutaj walczą. Erap skądś kojarzony, bo tam gra od początku z nimi. Nie wiem, że dobry grajek. Fajnie, 2877 da też naprawdę fajnie idzie i zobaczmy 3289. Oni też wiem, że tutaj mieli walki. Nie? O, ktoś nas tutaj subskrybuje. Co pas 7. Są waleczki. 289. Widać, że ta lewa strona ich też puszczuje dość mocno. Tutaj grają, jak dobrze pamiętam, jeżeli się nie mylę, możecie mi poprawić. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale tutaj gra chyba lewa na prawą. Tutaj gra chyba tak, że ta i ta ma koalicję. Tu i tu. Chociaż... Jakieś walki? Tu i tu przepychać, no tak. To tutaj jest jeszcze lepiej, bo to można tutaj też walki mogą mieć, ale tutaj chyba podpalimy tylko forty, więc będzie tylko defowanie fortów po tej stronie, bo tu mamy już 1, 5, 6, 8. Ostatecznie wygrało tą strefę, tak jak widzicie, tu było wszystko zabudowane przez Imperium 1606. Tutaj znowu Imperium ma tą przełęcz, ale tu widzę, że był push. Palili flagę. No. Takie przepychanie tutaj znowu będzie między królestwami. Jest królestwo Wutila Clan. Dobre, to jest królestwo. Wiem, że tam raz zdradzili, ale to jest naprawdę fajne królestwo. Widać, że jest poukładane. Po ostatnim KVK było widać, że jest poukładane. Tutaj też gra chyba 2 Polaków, jak dobrze pamiętam, więc widać, że też przygotowali do tego kiwiki. Tutaj jest znowu 3289, no tutaj widzę, że też jest push. Nie mają tej przełęczy, więc no tutaj pytanie, czy w Kingslandach Imperium, czyli ta po przekotnej koalicje dadzą sobie radę tutaj z ogniem i z wiatrem. Woda z ziemią da radę w jakiś sposób, ciężko mi jest powiedzieć, ale jest ciekawe, bo naprawdę KVK Pass 7 czasem też potrafi pokazać, w jakim miejscu jesteśmy. A tutaj widać, że płakiwaczem to, ale to niestety chyba się ta flaga asekuracyjna mi spali, więc też tutaj tak na 3025 pewnie postawią swoją, będą chcieli dalej puszować, żeby te forty. Bo nieraz się tak daje taki backup flagę przed fortem, żeby najpierw próbowali forty spalić, czy flagę spalić, a potem dopiero się do fortów. Ale tutaj open field jest typowo pod niestety przeciwników 3289. Weźmy sobie jeszcze na 3299. Jakim tam idzie? 3299 tu musimy przejrzeć. 3299 jest w takiej samej sytuacji jak było. Jak był 2732. Oni w tym momencie nie walczą. Proszę was, bo sobie źle kliknąłem. Chciałem tylko zobaczyć coś jedno. 3299 jest tutaj po lewej stronie. I oni są chyba Wessexem. Ale dalej nie pamiętam z kim oni, znaczy nie mam tam wytycznych z kim oni mają sojusz. Bo mi wilku kochany nie wysłał. A tutaj jak wyglądała ta strefa. Strefę tą niestety przegrali. Jak popatrzycie tutaj widzicie. Tu ta strefa jest przegrana. Tutaj ta góra to przejęła. Nie wiem jak ich tam koalicją, jak w ogóle to KVK tutaj wychodzi, jak tam koalicjanci ich. Ale mogę się tylko przypuszczać, że tutaj, jak mamy te wspólne,
Wiecie, bo tu jest cała strefa. Tu jest chyba coś wspólnego mają razem. Czyli wiatr, czyli grają góra na dół. Tutaj ci jeszcze grali strefę czwartą. Znaczy strefę piątą. No. Więc tutaj no, na 3299 się przyszłościowo KVK tak nie pokazuje. No chyba, że Kingland tak odmieniał oczywiście swój los. Ale nie wygląda to dobrze na ten moment. Ciekawe jak to będzie wyglądało w Kingslandzie. Ale na ten moment wygląda to tutaj, że no chłopakom, jak im tych też koalicjantom nie idzie. Bo przegrali ze strefy piątej. Wiadomo, wiecie, strefa piąta przegranie to znaczy, że grywasz KVK oczywiście, no ale to też inaczej, wiecie, świadczy potem jak to pchacie. Tu. Może coś tutaj się pomyliłem czymś, ale nie. Dzień. Jako jeden ten. Mają wspólnie. Ta mapa, ta nowa się muszę do niej przyzwyczaić, dlatego tak ciężko mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie, ale nie. Muszę mieć wilka. Tu muszę się dowiedzieć od wilka. Jak to wygląda? Bo tu widać, że mają 2T. Tutaj zabudowali. Tu jest ok, tak, tam gdzie zaczynasz. Ale ci mają to, więc czy oni mają koalicję z nimi, czy nie walczyli tu na prawą stronę? No tak, to jest takie, wiecie, tutaj akurat mam przy 2.9 takie zgadywanie, bo nie mam tego pojęcia, jak to wyglądało. Tu. Bo tu wygląda, jakby byli w koalicji i mają te flagi tak porozstawiane. Powiem wam, że naprawdę zgłupiałem. Jak będę coś wiedział, więc postaram się, że może Wilek bo ktoś mi 3299 pod filmem odpowie, co tu się po prostu dzieje, bo nie mam pojęcia, no. Tutaj jak popatrzysz na tę strefę, no to widać, no jak walczysz o strefę piątą, no to mi się zdało, że tutaj przejmujesz tą strefę też, to w sensie, że tutaj bijesz dalej. 25% do szybkości zbioru. Masz 25% do szybkości zbioru. Ale to jest... Tak dogadali, że... Albo... I tu mam tego zabudowane z tej strony. Nie wiem, zostawmy to, bo ja tutaj zostałem po prostu. Dla mnie to wygląda, jakby tą strefę wygrali w tym momencie. Sorry, że tam powiedziałem pierwszy, że nie, bo to tak naprawdę jak bez danych to mi tak ciężko tutaj wywnioskować. Ale tak naprawdę wygląda, jakby wygrali, tylko to nie wiem, czy to jest ich? Hello, motherfucker. Gdzie? 3251. 3251, czy jest tam w sojuszu? 99. Czy oni wygrali strefę czwartą? Strefę piątą, przepraszam. Tylko tu mnie to ciekawi, dlaczego to jeszcze to się nie płonie. Oni tutaj te flagi sobie rozstawili z lewej strony. Może po prostu jeszcze nie doszli z flagami albo nie mają. No ale okej. 3299 wygrało swoją strefę piątą. Ich sojusznicy nie, więc zobaczymy, czy będzie Kinglanda. To inaczej już wygląda na papierze, więc wybaczcie 3299, ale naprawdę jak nie mam danych, o które prosiłem od tutaj Wilka, jak pisałem mu na Discordzie, no to ciężko mi to widzieć, to jest takie zgadywanie, więc przepraszam, jeżeli macie jakieś pretensje. Jak nie, to napiszę w końcu tam chyba do kogoś, żeby mi dał jakieś konkrety, bo już raz prosiłem się, drugi raz wiem, że chyba też
No ale fajnie, że wygrywacie tą swoją strefę. Naprawdę daje wam dużo. Więc tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się wszystko tutaj spodobało. Mam nadzieję, że będzie wam taki format odpowiadał. No tak widzicie, no jak nie mam wszystkich danych, to też tak ciężko mi opowiedzieć krok po kroku, jak co wygląda, ale mam nadzieję, że naprawdę fajnie, że coś takiego tu dla was tworzę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejo.